Cześć, witajcie na kanale MIR Travel Story. Czy na Sycylii da się jeszcze znaleźć miejsce, w którym nie ma ani jednego turysty? Co kryje się za zakazem wstępu do opuszczonego fortu nad samym morzem? Dlaczego jedna z najbardziej kolorowych wiosek na wyspie zupełnie nas nie przekonała? I czy katedra może zachwycić nawet kogoś, kto zwykle omija takie miejsca? Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy! Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy nasz dzień od groty del Muletti, a w innych miejscach napisane jako Delle Colombo. Zobaczymy, jak to wygląda. Postawiliśmy nasz samochód w tym momencie na parkingu, który ma kosztować 5 euro. Ale nie ma tutaj na razie jeszcze żadnego parkingowego, więc zobaczymy, czy ktoś tam będzie na dole zbierał te pieniądze. Okaże się. Czyli gdzieś tam na dole jest napisane, że w kiosku powinno być opłata 5 euro. No dobra, to zapłacimy pewnie. Ta plaża była całkowicie opuszczona. Ani jednego turysty, żadnych ręczników, parasoli czy otwartych barów. Byliśmy tylko my, morze i wiatr, który momentami zagłuszał wszystko dookoła. Poza sezonem to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Surowo, cicho i trochę jakby wszyscy o nim zapomnieli. No i chyba rzeczywiście wszystko jest tutaj pozamykane, więc pewnie przechytrzymy system. Myślę, że jak za darmo to uczciwa cena. No ale niestety śmieci jak były, takie są. Przeróżniaste. Tutaj chyba jest dosyć niebezpiecznie. No my przejdziemy na własną odpowiedzialność, ale wy tego nie róbcie. To było ogólnie kiedyś przystosowane do zwiedzania, bo widać, że tu jest ścieżka i tam będą takie schody wybudowane, ale wydaje mi się, że teraz to już nie jest tak Też mi się tak wydaje. udostępnione. Oczywiście trzeba uważać na osety, bo niestety, ale jest ich dość dużo po deszczach, w szczególności w tych okresach wiosennych. Ale tak po cichaczu, tak leciutko, powolutku i przechodzimy tutaj. Droga do Cala Muletti zaczyna się od ważnej rzeczy. Przy wejściu wisi wyraźny zakaz wstępu. Oficjalnie nie jest to miejsce przygotowane ani udostępnione do normalnego zwiedzania. My poszliśmy dalej na własną odpowiedzialność, ale nie traktujcie tego jak zachęty. Szlak jest zniszczony, miejscami brakuje barierek, a jeden nieostrożny krok może skończyć się naprawdę źle. Sama ścieżka początkowo wygląda dość niepozornie. Później pojawiają się skały, wąskie przejścia i stare schody prowadzące coraz niżej, tuż nad wodę. Właśnie wtedy zaczyna być widać, jak nietypowa jest cała ta konstrukcja. Cala Muletti leży w zatoce San Cataldo między Terracini a Carpetto. To, co wygląda jak opuszczony fort, rzeczywiście ma wojenną przeszłość. W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj niewielki punkt obronny, czyli kazamata. Po wojnie okolice rozbudowano, tworząc trasy, schody i solarium nad samym morzem. Dlatego dziś wszystko przypomina trochę połączenie bunkra, opuszczonego kąpieliska i budowli wciśniętej w skałę. W środku są suche wnęki i miejsca, w których teoretycznie dałoby się nawet rozłożyć śpiwór. Nie jest to jednak kemping ani oficjalne miejsce noclegowe. Największe zaskoczenie? Przy tak ciekawym położeniu prawie nie ma tu ludzi. Można spokojnie obejść całą konstrukcję, zejść bliżej wody i zobaczyć zatokę z góry. A za chwilę ruszamy dalej. Po drodze pokażemy jednak mniej urocze widoki, bo tuż obok takiego wybrzeża czeka na nas naprawdę sporo śmieci. Witajcie po szybkiej przerwie. Jesteśmy w Borgo Parrini Case'a, właściwie idziemy w tym kierunku. Ja już po ostatnim razie miałem tam problem pewien, bo mnie głowa zaczęła mega boleć i mamy, nie wiem co to za ból. Wziąłem sobie tabletki, jest troszeczkę lepiej, ale jakoś jeszcze żyję. Nie mieliśmy tego miejsca w planie, ale w sumie polecił nam jej gospodarz, u którego spaliśmy. Mieliśmy wynajęty apartament. Może był I fajny fan. stwierdziliśmy, że jest dosyć po drodze, coś innego, może rzeczywiście podjedźmy. Na pierwszy rzut oka widać, że takie miejsce dosyć turystyczne, ludzie wiedzą o tym. I tam czytaliśmy też, że są dostępne właśnie kawiarnie, zaraz zobaczymy. Tutaj też jest płatny parking, dokładnie w tym miejscu. Ludzie jednak właśnie mówią, że czasami lepiej jest zostawić sobie
te parę euro, nie wiem ile tutaj kosztuje ten parking i postawić po prostu przy drodze w tej miejscowości. A tu już się zaczynają nasze maluneczki. Borgo Parrini to niewielka osada, która w ostatnich latach stała się znana dzięki kultowym domom, mozaikom, muralom i dekoracjom luźno inspirowanymi stylem Gaudiego. I tutaj mamy trochę mieszane odczucia. Jest ładnie, jest sporo detali i na zdjęciach wszystko wygląda bardzo efektownie. Na żywo całość wydaje się jednak taka trochę przygotowana głównie pod fotografię. Niby ciekawie, niby przyjemnie, ale chyba nie do końca o to nam chodziło. Po prostu to nie są nasze klimaty. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj tak w sumie trochę po drodze i koniec końców jest taki, że chyba nie będziemy wchodzić do tych muzeów. Jak ktoś się interesuje sztuką, No tak. to może być bardzo ciekawe dla niego. Może i tak. Dla nas trochę mniej, bo to jest tak jakby każdy się trochę tak jakby próbuje przyciągnąć, że przyjdźcie do mnie do muzeum, przyjdźcie do mnie do muzeum. Tak zrobione typowo, wydaje mi się, że pod turystów, no żeby może ożywić to miasteczko, ale na bardzo małym placu jest takie stężenie, muzyka gra, dużo ludzi tak naprawdę jest stragany, żeby coś kupić. Jedyny plus taki, że Włosi sami, bardzo dużo Włochów. Trochę mnie uderzyły te kontrasty, jakie tutaj mieliśmy po drodze, jak jechaliśmy i dojeżdżamy do jakiejś wioseczki. To było jeszcze kilometr temu, dosłownie były śmieci. O, teraz w tym momencie jeszcze raz pokażę, jak to wyglądało, mniej więcej kilka urywków. To dosłownie było tego masa. Pierwszy raz na Sycylii, będąc takie kupy śmieci. Dojeżdżamy do jakiejś wioseczki, która na zewnątrz nie jest odrestaurowana. Jest 2 albo 3 uliczki, powyciągane stoliki właśnie z jakimiś perfumami, koralikami i tak dalej. I no na pewno nie jest to takie autentyczne doświadczenie. No wydaje mi się, że ja też nie czuję się tutaj jakoś mega tak swojsko. Jednak wolę te Włochy, prawdziwe Włochy, a nie te... Takie właśnie, jak ja mówię, jak tutaj gdzieś jakieś stare wiadra za ścianą rosną, znaczy stoją i trawa rośnie, to ja wolę takie widoki. Ale to wiadomo, to jesteśmy my. Każdy może mieć oczywiście swoją opinię, komuś może się tutaj naprawdę bardzo fajnie spędzać czas i może mu się to podobać, szczególnie, że jest tutaj dość dużo ludzi, ale to nie jest po prostu miejsce dla nas. A tak, w razie czego jakbyście tutaj byli, tutaj jest ulica normalnie, można za darmo sobie zaparkować, nie ma żadnych znaków. A, właśnie, a propos tego wyglądu, zobaczcie jak tutaj to wygląda w sadzie. No przykro. No przykre to jest bardzo rzeczywiście, że tutaj z jednej strony się mówi o ekologii jakiejś, A ja sobie wymyśliłam iść 50 metrów, jeśli dobrze rozumiem, mega zachęcającą uliczką do piekarni. No znak wygląda dobrze. no właśnie, ja nie wiem, gdzie my idziemy. Piekarni, której szukaliśmy, ostatecznie nie znaleźliśmy, więc nie było sensu krążyć dalej. Ruszyliśmy w stronę Monreale, miasta położonego nad Palermo, znanego przede wszystkim z jednej z najważniejszych katedr normańskich na Sycylii i ogromnych złotych mozaik. Zanim jednak tam dotrzemy, trzeba jeszcze przebić się przez ruch i znaleźć miejsce do zaparkowania. Witamy Was z miejscowości Monreale. Jak zwykle nie uwierzycie, ale udało nam się zaparkować za darmo. Pamiętajcie, że są miasta, w których jest dość ciasno i właściwie ciężko jest dostać parking jakikolwiek. I tutaj jadąc zobaczyłem już 2 albo 3 miejsca niebieskie, czyli płatne i stwierdziłem, że kurczę, jest dobrze, bo są w ogóle jakiekolwiek miejsca, więc trzeba pojechać dalej. Jak się tylko skończyły te niebieskie miejsca, pod samą właściwie katedrą nagle okazało się, że patrzę, no jest jedno miejsce i w sumie bez żadnego to znaczenia, nie? I pan nam tutaj właśnie wytłumaczył, że tam są po prostu szersze, dłuższe te miejsca wyznaczone, oznaczone, a tutaj jest tak jakby wąsko, musi się dostawić, trzeba się do ściany. Te miejsca są po prostu darmowe i tylko te, które są zaznaczone na niebiesko, te są tylko płatne. A co my w ogóle tutaj robimy? Bo przyjechaliśmy tutaj specjalnie do katedry, tylko że katedra na razie jest akurat zamknięta. Bo jest siesta, ale chyba o 14 otwierają, zaraz zobaczymy. Idziemy coś zjeść. Ciao. No i przyszły nam nasze danka. To jest... Pasta alla norma. Tak, a to są moje rolatki. No i chlebek jeszcze od tego też nie będzie. Oprócz pomidorów są tutaj bakłażany i tutaj też jest taka wersja lasagne na Sycylii, gdzie jest zamiast makaronu bakłażan. Ja może zacznę od tradycji, czyli ziemniaczka. Ale dobre. Czuć, że takie świeżo przygotowane. No. Bardzo dobre, bardzo dobry. Bakłażan jest taki mięsisty, wyczuwalny, pomidorki. Makaron ugotowany w odpowiedni sposób. Ser, smak sera też jest wyczuwalny. Bardzo fajne jest to, że jak się je, to czuć kilka tych składników. A tutaj moje rolatki też wyglądają całkiem nieźle. Powiem szczerze, smaczne, bardzo fajne.
miłe. To są do tego ziemniaczki. Także naprawdę też spoko. Także jeszcze raz polecamy Osteria Peppers. A, no i zapłaciliśmy 30 euro. No a przed nami pewnie, znając życie, kolejka do katedry. No i co poczniem? No także przyszliśmy w takim momencie. Dopiero jak otwierają, jest godzina 14:25 i pan teraz w tym momencie otworzył centralnie akurat bramę. Nie spodziewałem się tego troszkę, szczerze powiedziawszy, ale liczę, że pójdzie dosyć szybko, no bo to jednak nie jest aż taki tłum. Ciekawe, zeszło kupienie tego biletu dosłownie 15 sekund. Do katedry w Monreale prowadzi cały ruch w centrum miasta. Przed wejściem są grupy turystów, kolejka i sporo zamieszania, ale dopiero po przekroczeniu drzwi widać, dlaczego wszyscy tutaj przyjeżdżają. I powiemy od razu, to miejsce naprawdę nas zaskoczyło. Nie jesteśmy osobami, które w każdej podróży muszą zwiedzać wszystkie kościoły. Często po kilku takich miejscach wnętrza zaczynają wyglądać podobnie, a tutaj zupełnie inaczej, bo od pierwszych chwil nie wiadomo gdzie patrzeć. I serio, robi to ogromne wrażenie. Katedrę zbudowano w drugiej połowie XII wieku z inicjatywy normańskiego króla Wilhelma II. Od 2015 roku jest częścią wpisu UNESCO obejmującego arabsko-normańskie zabytki Palermo oraz katedry w Cefalu i Monreale. Najciekawsze jest połączenie wpływów tutaj takiej normańskiej architektury, bizantyjskich mozaik, arabskich wzorów i detali oraz ogromnego drewnianego sufitu. Największe wrażenie robią oczywiście mozaiki. Pokrywają około 6340 m2 wnętrza i tworzą całą opowieść. Od stworzenia świata przez historię ze Starego Testamentu, aż po sceny z życia Chrystusa. To nie są po prostu obrazy zawieszone na ścianach. Postacie i tła ułożono z drobnych elementów, a złote powierzchnie zmieniają wygląd zależnie od światła i miejsca, z którego patrzymy. Szacuje się, że do ich wykonania wykorzystano ponad 2 tony złota. Mimo tłumu nie czuliśmy tutaj pośpiechu. Co chwilę znajdowaliśmy coś nowego, a całe wnętrza sprawiały wrażenie jednej bardzo dokładnie zaplanowanej całości. Nawet jeżeli kościoły nie są głównym punktem waszych podróży, to do tego miejsca naprawdę warto przyjechać. I pozdrawiamy was jeszcze raz z najwyższego punktu, czyli z wieży na samej górze. Podsumowując, w tych cenie 10 euro naprawdę warto odwiedzić tą katedrę. Coś na pewno ciekawego, moim zdaniem jedna z fajniejszych katedr, rzeczywiście, tak jak ktoś wspominał, nawet jeżeli ktoś nie lubi kościołów w komentarzach, to i tak mu się spodoba. Robi wrażenie. I robi wrażenie dość rzeczywiście fajna, ale mimo wszystko ja ciągle będę powtarzał, że mi się jeszcze bardziej niż to podobała Bazylika Świętego Marka w Wenecji, którą poleciła nam babcia. Także naprawdę fajne miejsce, świetne, a my zaraz już wychodzimy i lecimy do naszego kolejnego noclegu. Tak po drodze jeszcze zatrzymaliśmy się tutaj w Panificio i Monika stwierdziła, że ma ochotę na cannoli, a właściwie cannolo, tak? Bo jedno to cannolo, a 2 to już cannoli, ale ona nie ma ochoty na 2. Miałam ochotę na panificio, bo ja uwielbiam wszystkie panificio we Włoszech. Okazało się, że są tutaj cannoli i to były takie, że pan miał schowane to ciasto osobno i napełniał je taką łopatką. Do wyboru jest ricotta albo pistacchio. No i stwierdziłam, że bierzemy i będziemy próbować. Świeże. Jedno takie cannoli kosztowało 3 euro. Czy to miejsce jest jakieś super ekstra polecane? Ciężko stwierdzić. Po prostu jest ok. Na pewno jest świeże. Niestety tym razem nie nagraliśmy naszego normalnego pożegnania, bo pod koniec dnia choroba, o której wcześniej wspominałem, dawała o sobie zbyt mocno znać, zaczęła się trochę bardziej rozwijać, no i musieliśmy odpuścić dalsze nagrywanie. A co wydarzyło się później? Opowiemy już w kolejnym vlogu. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Hej!